zapanowania króla Władysława Mądrego. Czasami ciężko się zebrać rano, ale forma jest, nie? Dobrze wyglądam, nie opuchnięty? Jest okej, dobrze, chociaż tyle. Moi drodzy, witamy Was w drugim dniu 26. Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego na Zamku w Ogrodzieńcu. Już po raz kolejny miło mi bardzo gościć w Ogrodzieńcu. To jest piękny zamek, piękne warunki do lotu ptaków. Dzisiaj może troszeczkę gorszy przez ten wiatr, więc bądźmy wyrozumiali dla moich podopiecznych, jeśli coś nie pójdzie. Jeśli coś nie pójdzie do końca, one się różnią jak psy i kot. Każdy niby wie, czym się różni pies i kot, a jak przyjdzie nam opisać, to już zaczynają się problemy. Natomiast jedno, co musicie Państwo wiedzieć na początku, to, że sokoły są szybkie. Sokoły są najszybszymi zwierzętami na świecie, ale jastrzębie, chociaż powolne przy nich, to mają inną cechę fantastyczną, zwinność. I tą zwinność teraz spróbujemy Państwu pokazać. Coś się chyba przykleiło do dzioba. Damy mu skonsumować w spokoju. Niech się delektuje. Od razu mówię, że nie ma się czego obawiać. Mysza poluje tylko na niegrzeczne dzieci. Leci znowu, patrz. I kupa na łeb. Pokazuję teraz, że chociaż jest ptakiem niskiego lotu, bo tak w parze sokolniczej nazywamy jastrzębie, to czasami jednak potrafi wzlecieć dość wysoko. Ich mnogo. Jest ich naprawdę bardzo dużo różnych gatunków, odmian barwnych. Jeśli chcielibyśmy porównać wielkość, to nie jest to takie łatwe. Wśród jastrzębi występują nie tylko średniej wielkości ptaki, takie jak mysza, występują także małe krogulce i wielkie orły, wielkie bieliki. Wśród sokołów podobnie. Mamy jeszcze większe białozory niż nasza Wind. Mamy też małe pustułki. Będzie można później jedną z nich podziwiać na naszym stanowisku po zakończeniu pokazu. Na naszym stanowisku dziób sokoła wyposażony jest w taki wyrostek po obu stronach górnej części, a mianowicie nazywa się on zębem sokolim. Można teraz zobaczyć, że jastrzębie czegoś takiego nie mają. Ten wyrostek u sokołów, ten ząb sokoli, no to jest fantastyczny wynalazek ewolucyjny, ponieważ jest to swego rodzaju podwójna... Jest to swego rodzaju Przepraszam, ale nie mogę się w tamte regiony zapuszczać. Te skrzydła są szerokie, owalne, dosyć krótkie. Wind, teraz Ty pokażesz nam swoje skrzydła, proszę Cię mocno. Te skrzydła są już zupełnie innego kształtu. Są smuklejsze, dłuższe, ostro zakończone, ale sikorki, bociany, dzięcioły atakują swoimi dziobami. Jastrzębie, sokoły i sowy, o których później jeszcze będzie mowa, zawsze atakują szponami. Może nawet 300 metrów nad nami i tutaj na trawce przechadza sobie tuchta mysz. Czy Wind jest w stanie dojrzeć tą mysz? 98% ofiar sokołów dużych to są ptaki złapane właśnie w locie. Czasami ptaki mogą być też złapane na ziemi, ale wtedy trzeba to zrobić sprytnie. Sokół musi to zrobić sprytnie, musi wycelować troszeczkę w bok i w ostatniej chwili rozłożyć skrzydła, zmienić styl lotu, ściąć tą ofiarę poniekąd jak żeńca kosą.
Tak to mniej więcej wygląda. Siła jest olbrzymia, kręgosłup ofiary jest połamany, pada. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Martwić to będzie zaledwie inscenizacja, żaden zając nie ucierpi. Zająca zagra moja rękawica. Schowamy teraz na chwilę Wii, bo żeby nie doszło do szarpaczki, jak mysza będzie latał. Jak widać, bez żadnego problemu. Jeszcze troszeczkę bardziej w tą stronę. Świetnie. Zobaczymy. Las wyrósł troszeczkę gęstsze zarośla. Zobaczymy, czy teraz myszy się uda. A, jednak się udało. To zostaw koleżankę, jeśli się boi. A. To ty sobie stań. Mysza, ile razy cię prosiłem, żebyś nie wyprzedzał w takiej sytuacji. Dla niego, proszę Państwa, to jest nudne. Albo kucnij sobie przed nimi, albo dobrze, już stańcie w dwóch, 4 pary. To będzie naprawdę trudne, więc ułatwimy troszeczkę, zrobimy troszeczkę taki mniejszy tunel. No dobrze, próbujemy. Troszeczkę bliżej nawet siebie, tak żeby została szpara na szerokość dłoni. No, świetnie. Ej, co ty robisz? Wracaj. Samochód stań zrobiłem. Jest okej. O, chcecie? Trzeba było tak od razu. Zapraszam. Dobrze, już mamy zakochaną parę. Państwo, najtrudniejsze zadanie. Ja! Ale są jeszcze większe przystosowań, jakie je cechują. Nie przystosowań, które czynią je tak dobrymi łowcami. Kolejne to 2 następne strony. Tutaj jest oczywiście mała sposób, ale gdyby była absolutna cisza, a bąk by się skupił, mógłby widzieć cały myszy. Subskrybuj mój kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z moich podróży. W komentarzu napisz, co najbardziej podobało Ci się w dzisiejszym odcinku. Tak, pójdź jak są takie zabytkiem, że troszeczkę więcej troszeczkę mniej. Tak, jak wszystkie takie na w Polsce. Kaptur ma na głowie. A po co ten kaptur? Czemu ma nie widzieć? Czekaj, zaraz będzie miał. Nie, ponieważ moje ptaki są czysto edukacyjne. Że jedzonko jest na miejscu szepce, ani w polu. Tutaj widać ucho. Teraz bardzo ładnie widać, że jak zajrzymy do środka, co widzimy? Oko od drugiej strony. Ale co, że tak. Oczy zajmują tyle miejsca w czaszce. To jest sowa, nie? Sowa, tak. Sowa. Rynek sowa. No, ale ty się chcesz no. Dobra, no.
Uchyl sobie blokadę. Myślałam, że tak idealnie to nagrałam, a to są A żałtej. Tu. Tego już schował, tego sokoła. Sokoła już schował. Tak, idziemy. Idziemy. Tam był sokół. Idziemy. To są czasy, które były idealne i już nie wrócą. I te ptaki drapieżne właśnie po to są potrzebne, żeby zachować to idealne państwo. One swoim splendorem, swoim majestatem mają opromienić władcę, mają zwielokrotnić, pomnożyć jego majestat, mają przydać mu prestiżu. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.